Słuchajcie, jak ja nie opowiem, to Marta o sobie też tego nie opowie. Bardzo chciałam się dowiedzieć, kto ile pali. Żeby policzyć, kto ile zarabia. Każdy palił więcej. Cyfra. Nie mogę. Tajemnica. Bo za duża cyfra albo za mała. Dokładnie. Za Może dużo? być za duża. Nie widzę w tym nic wstydliwego. Sama po 20 latach dopiero jadę na licówki na wakacje. Ludzie muszą z tym do psychiatry chodzić. No bo nie zawsze można czekać, żeby ktoś nas ciągnął za uszy i mówił: jedź tam, zrób to. Ale co ma powiedzieć, kurwa? No nie! Technikę dentystyczną była szkoła policjalna, więc... Nie włączyłam nam mikrofony. Cześć, Ruda. Ruda to była w poprzednim życiu. Teraz muszę trochę koloryzować. Dobrze. Teraz ja się pogubiłam, bo wcześniej zaczęliśmy nagrywać podcast, odpowiadać na pytanie i się okazało, że nie włączyłam nam mikrofony i teraz jestem trochę pogubiona, jest mi bardzo smutno, ale nic, kontynuujemy naszą... Ja mam dobrą pamięć, odtwarzamy wszystko. Dobrze, odtwarzamy. Już Marta odpowiedziała na pytanie. Jeszcze raz powtarzam, przepraszam. Jeszcze raz powtarzam to pytanie, od którego zaczęliśmy podcast 10 minut temu, ale nie nagraliśmy tego. Skąd szalony, ale jednocześnie tak udany pomysł wyboru techniki dentystycznej? Jeszcze raz poprosimy teraz dla wszystkich, nie tylko dla mnie. Ustaliłyśmy, że udany. Tak, udany, tak. A szalony, no trochę opatrzność za mnie zdecydowała. Zaraz po liceum matura bez sukcesu z języka niemieckiego. Musiałam powtarzać we wrześniu, ale udało się. Zdałam maturę, ale na studia miałam drogę już zamkniętą. Przynajmniej tak mi się wydawało. Zaczęłam aplikować na technikę dentystyczną, bo to była szkoła policjalna, więc nie była konieczna matura, za to ukończenie szkoły średniej. Ale też się nie dostałam. Podniosłam się po tych 2 porażkach i w drugim naborze w Toruniu zaczęłam studia na Wydziale Chemii. Ale że ambitna jestem i w głowie miałam, że jednak niesłusznie nie przyjęli mnie na tą technikę dentystyczną, to po 2 latach postanowiłam sprawdzić się i udowodnić, że dam radę. No i dostałam się, zdałam egzaminy i postanowiłam, że miesiąc, bo to była różnica, to szkoła policjalna, więc rozpoczynała działalność od września, więc miałam miesiąc do października, żeby zdecydować, czy podoba mi się technika dentystyczna, czy wracam na chemię. No ale moja mama postawiła mi ultimatum, że skoro podoba mi się technika dentystyczna i chcę ją kończyć, to muszę pogodzić te 2 szkoły. No i uczyłam się na technice dentystycznej i jednocześnie dziennie studiowałam chemię. A gdyby na przykład, bo ty masz 2 dzieci, tak? Tak. Gdyby twoje dziecko przyszło do ciebie i powiedziała: mama, ja chcę też być technikiem dentystycznym. Nie chcą. Co by ty... No, wyobraź sobie, że chcą. Nie chcą. Ale gdyby chcieli, to skoro ja wykonuję ten zawód i przynosi on mi dużą satysfakcję, to bardzo dobrze. To jakby jest z czego czerpać, a wiadomo, że dziecku przekaże się jeszcze więcej niż komuś innemu, bo oddaje się serce, tak? Dobrze, a jeżeli twoje... W jakim wieku są twoje dzieci? Mój syn właśnie idzie na studia, jest tegorocznym maturzystą, a Na stomatologa? nie chciał. Moje dzieci jakoś tak nie słuchają Na rad chemię? rodziców. Są indywidualistami. Może to dobrze, bo gdzieś mogą się sprawdzić i na swoich błędach się uczyć. Dobrze, a teraz możesz dla wszystkich opowiedzieć. Wyobraź sobie, że ja na przykład twój pracodawca, ty przychodzisz, żebym ja zatrudniłam ciebie do pracy. I ty musisz opowiedzieć mi o sobie. Jakim ty jesteś specjalistą. Ja nie widzę swoich zdjęć, nie mam pojęcia, jak wyglądają twoje prace. Co byś ty mi powiedziałaś, żebym ja cię wzięła? To jest... Jestem lojalna. A to jest bardzo ważne, jeżeli pracujesz w dużej firmie, tak? Przede wszystkim lojalność ponad wszystko. Cenię ją w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Myślę, że jestem bardzo dociekliwa.
Czyli to już jest taka cecha, którą zauważam, że to młode pokolenie niekoniecznie mają takie możliwości. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki, a jednak nie są aż tacy zaangażowani w szukanie po tych internetach, książkach. No teraz już książki trochę do lamusa, ale ja jeszcze wersje papierowe lubię. Dobrze, pani Marto. Widzę pani bardzo podejście filozoficzne, tylko przyszła pani, żeby mnie żebym zatrudniła mnie do pracy. Co pani umie w ogóle? Zawodowo. Zawodowo? Tak, na przykład wyobraź sobie, że nasze słuchacze nie wiedzą, czym ty się zajmujesz. Wiedzą tylko, że jesteś technikiem Jestem dentystycznym. ceramistką. Ceramistą i myślę, że w tym się specjalizuję. Na różnych działach pracowałam, przeszłam taką drabinkę w swojej karierze. Na początku robiłam wosk na podbudowy ceramiczne, obrabiałam nawet metal. Krótko, ale obrabiałam. Obrabiałam cyrkon, robiłam aparaty ortodontyczne, nie robiłam protez. A ile lat już jesteś w zawodzie? Jakby w tej firmie obecnej... Nie w firmie, ogólnie. Jakby skończyłam szkołę 23 lata temu. Tak. I od razu trafiłaś do firmy, w której nadal pracujesz? Nie, ale jakby poprzedni okres nie zaliczam do praktyki. Nie zdobyłam jakiegoś wielkiego doświadczenia, bo nie było możliwości. Bardzo małe laboratorium, w którym za dużo się nie nauczyłam, bardziej byłam posadzona przy biurku i liczono na to, że może coś sama zrobię, tak? A ciężko jest, jeżeli się... Teraz jest dostęp do internetu, na YouTubie jest pełno tutoriali, Instagramy podpatrujemy najlepszych, a kiedyś był tylko katalog Renferta z produktami i był, pamiętam, jeden mostek z kompozytu, 4-punktowy i to było wszystko, co było dla mnie inspiracją i takim źródłem tego, jak powinny wyglądać zęby, oprócz tych moich w lustrze, tak, i modeli. Dobrze, a teraz po 23 lata minęło od początku. Co cię inspiruje? Czy jest coś takiego? No pewnie. Marta, nie do życia, do pracy! No do pracy! Do pracy, no jakby praca innych techników. Zawsze jest coś, co ktoś zrobi lepiej albo po prostu inaczej. I to już jest powód, dla którego ja, jeżeli coś mi wpadnie w oko, to chciałabym po prostu naśladować, bo no, przez naśladowanie też się doskonalimy, tak? Posłuchajcie, jak ja nie opowiem, to Marta o sobie też tego nie opowie. Uważam, że przede wszystkim Marta jest jedną z najlepszych ceramistów w Polsce, a ona tutaj siedzi i omija te tematy. Marta, kurczę, ty jesteś naprawdę w Polsce znanym technikiem. Robisz szkolenie, motywujesz innych i siedzisz tutaj tak skromnie. Dziękuję Ci, ale ja po prostu jestem technikiem i bardzo mi zależy na tym, że jeżeli dostaję już pracę, to że nie zawiodę przede wszystkim pacjenta, że sprostam oczekiwaniom lekarza, a przede wszystkim, że będę lojalna i względem siebie, tak, że nawet pomimo zmęczenia czasem, pomimo gorszego okresu, to jakby nie zejdę poniżej jakiegoś poziomu. Tak? A możesz opisać, jak wygląda twój gorszy okres? Co wtedy się dzieje? Ojej, Bo może ludzie będą myśleć, że ty zawsze masz dobrze, ale myślę, że no już tyle lat w zawodzie, na pewno były jakieś gorsze chwile i jak ta gorsza chwila dla ciebie wygląda? To jest taka... Jest sinusoida i to taka nawet regularna. Myślę, że takie okresy, które sprzyjają takim przesileniom, czyli ten zimowo-wiosenny, kiedy już czekamy, no to już jest takie przemęczenie i tam na pewno wtedy wychodzą takie psychiczne rozterki. No. Dobrze, a co musi się wydarzyć w pracy, że ty będziesz załamana? Co może nie ma takiej rzeczy. Nie ma? Już teraz nie. Kiedyś tak.
poprosili, żebym ja zapytałam ciebie o coś. Ile ty potrafisz zrobić punktów dziennie napalić, żeby nie stracić jakości? Dużo. Naprawdę jest. Dla kogoś dużo to 3, dla kogoś 13, dla kogoś 30. Pamiętam, że jakieś 15 lat temu wtedy paliłam ceramikę Wity i byłam na kursie jako taka tam podlotek jeszcze na tym kursie i właśnie w gronie techników bardzo chciałam się dowiedzieć, kto ile pali. Żeby policzyć, kto ile zarabia. Każdy palił więcej, więc dla mnie to za każdym razem było na pewno nie potrafi do jakości utrzymać, na pewno to, na pewno tamto. Po latach wiem, że można wypracować i jakość, i szybkość. Cyfra. Nie mogę. Tajemnica. To możemy wrócić jeszcze do pytań, które dostałaś też do podcastu. To zadam ci takie pytanie. Ja rozumiem, że ty lubisz takie pytania filozoficzne, psychologiczne, więc masz takie pytanie. Jak zachować higienę psychiczną przy ciągłej presji czasu przełożonych oraz stomatologów? Czy stres w tym związany to nieodłączny element pracy technika dentystycznego? Jak stawiać granice? Jak przeczytałam, prawie umarłam. Boże, takie ciężkie pytanie. Obszerne pytanie. Coś o higienie. O higienie. Przede wszystkim kiedyś bardzo, bardzo przeżywałam swoją pracę, bardzo się stresowałam i w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z powtarzalności swoich prac, z tym, że wypracowałam jakiś warsztat, jestem w stanie bardziej panować nad swoimi emocjami. Czyli na przykład, jak dostaję jakąś pracę na szybko, jakąś dużą, no to mam do siebie zaufanie i wiem, ile potrafię zrobić, jak potrafię zrobić, więc podchodzę do tego na chłodno. Jak przychodzi pacjent, z którym muszę popracować, tak, i jakby malować mu kolor, no to też znam swoje możliwości, znam swoje ograniczenia. Jestem w stanie ocenić to na chłodno. Mhm. I takie rzeczy jak czas, nerwowość kogoś obok mnie już nie wyprowadzają mnie w pracy z równowagi. A jeżeli lekarz na przykład ci nie pomaga, na przykład czasami mamy takie prace, że mamy problem ze zgryzem, tak, z wysokością lub w ogóle z czymkolwiek. I ty tak sobie napalasz, jesteś ekologiczna, tak. Samo dla siebie, dla innych. I Próbuję znaleźć przyczynę tego, że temu lekarzowi również nie udaje się wychwycić błędu. Mhm. Próbuję go naprowadzić. No, w tej chwili pracuję z lekarzami, którzy bardzo dobrze współpracują z technikiem, uważają go za partnera. Mamy do siebie zaufanie, a skoro mamy do siebie zaufanie, no to nie wkrada się nigdzie agresja, tak? Można rozmawiać po partnersku, a jednak wymagać. I tak samo skoro lekarze wymagają ode mnie, to również ja mogę wymagać od nich, czyli i oni słuchają tego, co ja potrzebuję do tego, żeby dostarczyć im pracę na takim poziomie, na jakim oni są przyzwyczajeni. Także no już być może jakby to wynika z doświadczenia, nie wiem, dla młodych techników, którzy dopiero wchodzą, zaczynają, no po prostu ćwiczyć i nad swoim warsztatem, tak? I po to, żeby mieć pewność i świadomość swoich ograniczeń, swoich umiejętności i myślę, że to daje takie poczucie tego, że można spokojnie, tak? Ale ja myślę, że na pewno nie od zawsze miałaś taką fajną komunikację i tak dalej. A możesz dać jakąś dobrą radę, jak nawiązać dobrą komunikację z lekarzami, żeby oni cię normalnie traktowali, a nie tak jak, wiesz, każdy błąd lekarza to jest twój błąd. Lekarz często obwinia technika, nawet jeżeli to, wiesz, tam z zwarciem jakieś problemy czy coś, to zawsze technik coś źle zrobił. Myślę, że mimo wszystko trzeba mieć w sobie dużo pokory. Niestety. Jesteśmy podwykonawcami. Czyli mówić, że tak, to jest moja wina. Że oczywiście zrobię wszystko, żeby było dobrze, ale proszę mi w tym pomóc, tak? Potrzebuję to i to. Mhm. No i
I robię jeżeli już widzę, że relacja jest mocno naciągnięta, tak, że męczymy się bardzo, to nigdy nie zostawiam pracy w połowie, tak, dokańczam i najwyżej rozstajemy się. I co wtedy mówisz lekarzu, że przepraszam, ale Że przepraszam, nie pasujemy? Tak, że uważam, że tak jak w życiu, musi być chemia, tak? Wracając do twojej chemii. Dobrze. Mam parę takich porażek na swoim koncie, nie powiem, nie poradziłam sobie, ale to też wynika, że nie każdy pasuje do każdego. A miałaś jakieś może takie ostre konflikty z Nie. lekarzami? Nie. Za 23 lata, zero? Nie przypominam Nigdy sobie. w telefon nie krzyczałaś o tym, że ktoś jest debilem? Bardziej odbiera mi mowę, jeżeli ktoś jest agresywny do mnie. Właściwie nie wyglądam na taką, No która nie. da sobie w kaszę dmuchać. No nie. Ale no nauczyłam się, że jednak lekarz ma rację, bo to on pracuje z pacjentem i często stres związany z przebywaniem z tym pacjentem powoduje, że on też gdzieś musi odreagować, a odreagowuje się na najbliższych, czyli na osobistym techniku. A jak ty reagujesz na przykład, jeżeli lekarz nie może tam z czym sobie poradzić i wysyła do ciebie pacjenta? Bardzo lubię. Tak? No, uważam, że najlepsze rozwiązanie, chociaż nie każdy się na to godzi, ale wiem, że sprawa wysłania pacjenta do mnie to jest załatwienie oczywiście tych takich rzeczy do załatwienia. To jest 3 razy krócej niż... Także chyba takim w przyszłości zrealizowaniem maksymalnych moich takich ambicji byłaby praca przy klinice. Chociaż wszyscy mówią, że to jest bardzo trudne. No ale, to będziesz non-stop w gabinecie siedzieć. tak, ale wiem, że wtedy będę oddawała pracę na takim poziomie, na jakim ja sama bym chciała. Nie? Nie wydaje ci się, że ty po prostu dzielisz odpowiedzialność z lekarzem, jego odpowiedzialność razem jak gdyby... No ale to jest To jest- wspólna odpowiedzialność. To jest właśnie, tak się buduje zaufanie. To jest zespół. Ale nie musimy pracować z pacjentami. Nie musimy. Ale Musimy ja mieć bardzo taką lubię. komunikację, żeby lekarz przekazał nam te wszystkie informacje bez tego, żeby żeby przychodził do mnie pacjent. Bo ja Ale mam... to tak jakby robić peruki, jak robisz peruki, a jednak pracując idziesz do fryzjera, no zawsze fryzurę masz trochę lepiej zrobioną Bo ja mam niż na trochę, odległość. trochę inne podejście, bo ja się nie czuję komfortowo, jak na przykład lekarz wysyła do pracowni pacjenta, żebym ja zobaczyłam zgryz. No dobrze, ja zobaczę, ale co to się zmieni? Czy to się coś zmieni? Bo przychodzi pacjent, my mamy, no jak to zwykle, bałagan. Ja pracuję na Akry, to nie jest taki czysty dział i przychodzi do mnie pacjent, ja muszę gdzieś, nie wiem, żeby on usiądł sobie, żeby ja zobaczyłam, co tam się w ogóle dzieje i ja tego nie lubię. No jest to w pewnym sensie przerzucenie trochę odpowiedzialności za pracę, jeżeli lekarz sobie nie radzi. Ale no właśnie często to są jakby takie techniczne rzeczy, które tylko technik wyłapie, tak? Znaczy, Ale nie są ujmując- metody. Na przykład lekarz może normalnie jakoś poradzić sobie z kolorem zębów, bo są na to sposoby, Tak. metody i tak dalej. Ale lekarz nie chce jak gdyby się uczyć i on po prostu wysyła pacjenta do technika, wiesz, ogarnie ten kolor. Co mam powiedzieć? Wiem, że zrobię to szybciej, tak? Dobrze. Więc po prostu pacjent mniej będzie cierpiał. Ja nie mogę znaleźć jakieś miejsce, żeby mieć z tobą jakąś konfrontację, wiesz, żeby ten podcast był gorący. A potem straciliśmy pracę w dwójkę. Ale tak, nie było tak zawsze. Uciekałam na początku, ale to właśnie taka samoświadomość tego, co potrafię. No, kiedyś nie byłam pewna swoich umiejętności i stresowała mnie praca z pacjentem, bo jakby nie czułam się zbyt komfortowo, że na przykład zobaczy to, że ja nie jestem pewna, tak? A w tej chwili wiem już, co robię. A jeżeli na przykład teraz lekarz będzie chciał z tobą współpracować, czy jest taka szansa, żeby on w ogóle trafił do ciebie, żeby ty dla niego pracowałaś? Tak, tak. A co on musi zrobić? Ty masz jakieś listy wymagań do lekarzy? No jakby to nie jest tak, że od razu zaczynamy współpracę. Możemy zrobić jedną pracę na próbę. Właśnie po to, żeby określić
Właśnie oczekiwania. ta pierwsza próbna praca zawsze jest najgorsza i zawsze tam coś się dzieje z tą pracą. Ale wtedy jesteśmy w stanie jakby przed taką wstępną rozmową, tak? Jakie mamy oczekiwania, no bo lekarz ma względem laboratorium też jakieś standardy, więc same moje zdjęcia na Instagramie no, mówią tyle, że ładnie wygląda, tak? Tak. Na modelu. Mhm. Są prace w ustach, no to już jest o krok dalej jakaś informacja, że to się harmonizuje, komponuje i że jest ok. Ale tak naprawdę w pracy potrzeba jeszcze takiej komunikacji, żeby taka praca wyszła w pełni wartościowa. Więc określam, jakie potrzebuję mieć informacje od lekarza, jak powinien wyglądać wycisk, jakie powinien brać kęski, jakie etapy powinny być zachowane, że najpierw pracujemy na waksapach, później na trainach, po trainach przymiarka podbudów. Nie każdy lekarz jakby też się godzi na taką ilość wizyt. No ale ja sobie nie wyobrażam, że nie robi się tego to nie twój lekarz. No myślę, że już jakby to już taki standard zaczyna być u nas w pracowni, że jednak no, te wszystkie etapy są zachowywane po to, żeby szanować i czas lekarza, i czas technika. Tutaj jeszcze mam takie pytanie, bo ty mówisz, że musi być jakieś tam, musisz się przygotować, tak, do tego, żeby zrobić na przykład tam jakieś próby z PMMA i tak dalej. Tak. Ty tylko napalasz ceramikę. Tak. I tutaj mam pytanie. Co uważasz za najważniejsze przy współpracy z projektantem CAD/CAM? I było bardzo podobne pytanie. Jak udaje się Wam współpraca przy łączeniu prac na przykład akrylowych z porcelaną? Koniec pytania. To było pytanie. Bo ja musiałam jakoś to z porcelaną na końcu jakoś dodać, żeby zrozumiało, że to koniec pytania o CAD/CAMie. Bo na przykład ty napalasz tylko porcelanę, ale przed twoją pracą jest jeszcze wiele różnych etapów. Tak. Jak ty to kontrolujesz? Bo ja tak rozumiem, że ty musisz mieć na końcu jakąś tam super jakość, bo właśnie to chcesz dawać lekarzy, tak? Chcę mieć przygotowaną pracę zgodnie z wizją. Z twoją. Z moją wizją. No Tak. bo jeżeli ja za nią biorę ostatecznie odpowiedzialność, no to chciałabym, żeby etapy były wykonywane pod tę ostateczną wizję. No to przechodzi praca do pracowni i co się dzieje z tą pracą? Pracuję dla określonej grupy lekarzy, czyli wiem, który lekarz jest mój i komunikujemy się na telefonie, na czatach. Tak. I ja już wiem wcześniej, że że taki pacjent będzie. Ja jestem takim kierownikiem budowy. No naprawdę. I jesteś, tak jak mówię, że musi być chemia między lekarzem a mną. Tak samo jest u nas w pracowni. No, jest wielu techników na CAD/CAMie, wielu techników na obróbce. No ale nie ze wszystkimi jest dobra komunikacja. Nie wiadomo z jakich względów. Po prostu. I ja wychodzę z założenia, że tam, gdzie się dobrze rozmawia, gdzie słucha się nawzajem swoich uwag, no tam wypracowuje się to zaufanie, bo to jest chyba kluczowe przy współpracy, tak? Czyli nie z jednym CAD/CAMowcem pracuję, tylko z grupą. Jest nam 4, 5, ale zazwyczaj lubię, żeby jeden technik CAD/CAMu pracował z jednym lekarzem, dlatego że uczymy się nawzajem siebie, tak? Lekarz lubi mieć taki ucisk śluzówki, lubi takie punkty styczne, lubi to, tamto i I ta osoba na CAD/CAMie, ona już wie. Praktyka powoduje, że łatwiej się później pracuje. Nawet jak jest błąd, to wiadomo, gdzie był popełniony i szybciej go wychwycić. Ale jeżeli to ktoś modeluje na CAD/CAMie, czy ty kontrolujesz ten proces? Lubię, chociaż dzisiaj do mnie Misza zadzwonił i mówi: słuchaj, czy masz chwilę czasu, żeby podejść i zrobić? A ja mówię: Misza, no ale przestań, no.
nie mam dzisiaj czasu, Czyli masz wiem, że zaufanie, zrobisz dobrze, zawsze robiłeś dobrze, więc dzisiaj nie muszę przyjść, tak? Ale jutro już będę chciała przyjść, tak? Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdziesz. Ale rozmawiam. Ci, którzy na przykład mają wątpliwości, nawet jeszcze na przykład nie są siebie sami pewni, Tak. to podsyłają mi nawet jak już nie mam je w pracy, po prostu screeny z projektu i jeszcze przegadujemy, jeżeli nie mogę być przy stanowisku, ale no już są takie wypracowane jakby ścieżki, procedury, że naprawdę z zamkniętymi oczami mogę powiedzieć, że Ani daje, bo na pewno będzie dobrze i nawet nie muszę jakby patrzeć na to, co ona zrobiła. Jak przychodzi, dopiero przegadujemy, co możemy poprawić. Tak? Patrycja, Gosia, no wszystkich musiałabym wymienić. Wszyscy są super, wszyscy się starają i właśnie to jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli ktoś nawet gdzieś brakuje umiejętności, wynikających z tego, że ma na przykład za małą praktykę, ale jeżeli bardzo chce i chce się uczyć, i słucha i czerpie od innych, no to w ogóle nie ma o czym mówić. To nawet jestem w stanie przyjąć pracę, która gdzieś była, mogłoby być lepiej, ale wyszło tak jak wyszło, to jeżeli można to jakby nadgonić ceramiką, wyprostować, nie ma problemu. A masz jakiś ulubiony rodzaj prac? No nie wiem, ktoś lubi licówki robić, ktoś, nie wiem, Lubię skupia się licówki na... robić. Tak? Ja lubię wszystko robić. Dobrze, a co nie Tylko lubisz? metalu nie lubię. Jakby mi ktoś przygotowywał metal i kładł opakery, to ja bym mogła palić. Nie lubię opakerów kłaść. No, rozumiem, to chyba jest czasochłonne dla was. To nie tak, że na cyrkonie napalasz. Ale wszystko lubię robić. Naprawdę. Dobrze. A jak oceniasz w ogóle, bo ty bardzo dużo wrzucasz zdjęć na Facebook, masz Instagrama i właśnie można ocenić, że ty robisz bardzo dobrze pracę z tego, co pokazujesz, ale ogólnie, bo ja jestem z Ukrainy, jak słyszycie. Jestem z Ukrainy i jak przyjechałam do Polski, mi się wydawało, że tutaj ten poziom pracy jest bardzo niski. Bardzo niski. I że istniała tylko taka pracownia, jedna w Illegal Lab, która naprawdę pokazywała fajne zdjęcia. I na przykład nawet jak wrzucisz jakieś fajne zdjęcia na Facebook, to i tak ktoś tam przyjdzie, jakaś osoba. Bardzo często. To jest w ogóle... Ja się podziwiam. Ja nie rozumiem, czemu to się dzieje, bo też to spotkałam po raz pierwszy w Polsce, że na przykład wrzucasz jakąś pracę i ona jest naprawdę fajna, ale i tak ktoś przyjdzie w komentarze i napisze, że nie wiem, to coś tutaj źle zrobiłaś i tak dalej. I to jest dla mnie... Ja nie wiem, możecie mnie zhejtować, ale ja uważam, że nasze towarzystwo takie techniczne w Polsce jest takie dość toksyczne i w ogóle jak pokazujesz swoją pracę, to musisz być przygotowany na to, że dostaniesz jakiś hejt. Czy ty byłaś jakoś zhejtowana tak otwarcie kiedyś? Tak. Co zrobiłaś? No właśnie jeszcze parę lat temu, jakieś tam 10, nie było jeszcze tego Facebooka, tego chwalenia się pracami albo jakby wrzucania do oceny, bo to jest też poddawanie się ocenie. To u nas w pracowni szef Marek kupił aparat, no i tak małymi takimi nieśmiałymi kroczkami zaczęliśmy robić jakieś zdjęcia i nagle uświadomiłam sobie, że praca na modelu wygląda inaczej niż na zdjęciu. I to był jedyny sposób, żeby kontrolować to, w jakim kierunku ja się rozwijam, czy w ogóle się rozwijam. I zaczęłam naprawdę robić dużo zdjęć i właśnie słyszałam, zobacz jaka zapatrzona w siebie, Gwiazda. kocha swoje prace. Tak. Ale jakby po latach okazało się, że to jest bardzo dobry sposób na to, żeby mieć kontrolę nad tym, żeby coś zmieniać albo wracać do tego, co zapomnieliśmy już, że tak robiliśmy. No, świetne narzędzie do tego, żeby się rozwijać, także... A trzeba mieć, myślę, właśnie o tej pokorze już wspominałam, że trzeba mieć mimo wszystko dużo w sobie pokory, żeby wystawiać to zdjęcie. Tak. No bo... Ale krytyka bywa są różna. No tak.
To jest Wiesz, właśnie, można że taki- trzeba przyjąć, umieć. Nie, ale można, słuchaj, taki komentarz napisać, który w ogóle nie ma nic wspólnego z twojej pracy. Ja nie wiem. Ty No to wystawiasz... takich w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Ale większość komentarzy są takie. A te, które są odnośnie pracy, no to do zastanowienia. Ja bardzo lubię się zastanawiać nad tym. Jeżeli ktoś coś powie, to bardzo rozkminiam. Ale po to, żeby wyciągnąć jakieś sensowne wnioski, żeby po prostu popracować nad sobą. A jak ty oceniasz ogólny poziom prac w Polsce? Bo ty nawet robiłaś szkolenie za granicą. I tu trochę wiesz, jak wygląda praca poza Polską. Myślę, że naprawdę nie mamy sobie... A jak na przykład przychodzą do ciebie ludzie na szkolenie Tak. i ty na przykład też oceniasz pracę i tak dalej, no oceniasz, bo musisz oceniać, żeby pomóc, tak? Ludziom być lepszymi. Z czym ludzie tak najwięcej mają problemów, jak przychodzą na szkolenie? Najbardziej... No, miałam 4 edycje szkoleń. Pierwsze to były same osoby, które naprawdę miały już taki poziom po prostu wysoki, a chciały zobaczyć tą Martę Orzechowską, bo się wystawiała jakby tak na żywo, zobaczyć, jak to się wszystko robi. I wtedy naprawdę byłam w totalnym szoku. Po co w ogóle przyjechaliście? No przecież robicie nawet lepiej. A później... jesteś skromna. Nie, no naprawdę. No to już od razu widać po pierwszych godzinach, że ktoś ma warsztat w ręce i jest tylko otwarty na przykład na jakieś nowe spojrzenie i przyjechał, żeby może, że też już jest trochę w tej swojej... Zobaczyć, jak robię szkolenie, żeby zrobić szkolenie. Bardzo dobrze. I naprawdę od razu widać, że ktoś jest już zaawansowany. Przyjeżdżają też osoby zupełnie młode, które na przykład szybko chcą dostać wiedzę, tak, żeby... No po to szkolenie. No tak, żeby 5 lat nie spędzić przy biurku i się tam nie mocować z tą ceramiką nie wiadomo w którą stronę, tylko od razu szybkie rozwiązanie i później tylko praktyka. Naprawdę najróżniejsze są osoby. Nie było na pewno takiej, którą powiedziała matko, co ty w tym zawodzie robisz. Zawsze są to uzdolnione osoby. Ale nie było na przykład takiego, że przyjeżdża do ciebie ktoś i mówi, że ja mam taki konkretny problem i nie mogę go rozwiązać. Tak. I ty na przykład widzisz, że kolejna przyjeżdża i ma taki sam problem na przykład. Nie. I te problemy się nie powtarzają. Każdy ma swoje jakieś... Tak, każdy gdzieś tam, ale na przykład jak pokazuje jakieś takie rzeczy na swoim kursie, takie niuansiki czy coś, to jest zawsze takie u więcej niż jednej osoby. Wow, no to mi to zrobiłaś, tak? To ja już nic więcej, to ja już się zabieram do domu. Ja mówię, nie, poczekaj jeszcze trochę. Ogólnie jakoś gadaliśmy z tobą o szkoleniach, bo ja nie lubię robić szkoleń, mówię szczerze. Już to, że dobrze, nieważne, nie o mnie gadamy. Ale ty powiedziałaś mi bardzo fajną rzecz, to mi się bardzo spodobało. Ty powiedziałaś, że ty masz misję, jak robisz szkolenie. Mam misję, bo zależy mi, żeby z tego szkolenia ludzie wyjechali z taką naprawdę wartością. Żeby jeszcze później siedzieli jakiś czas w laborze, robili i chciało im się, żeby zainspirować. Zamotywować, tak. Tak. To już niekoniecznie, czy oni będą robić dokładnie tak jak ja, czy to tylko będzie jakby ten kurs punktem do tego, żeby oni sobie tam sami próbowali, ale chciałabym, żeby to była wartość taka, która ich jakby określi na jakiś najbliższy czas. Teraz takie pytanie, trochę dziwne, może dla Polaków trochę dziwne, dla Ukraińców raczej nie, jest normalne. Ty pracujesz 20 lat w jednej firmie. W sierpniu obchodziłam 20. Jak to w ogóle jest możliwe, że jeszcze nie otworzyła swoją pracownię? No widzisz, słowo po pierwsze lojalność, po drugie rozwój, a po trzecie 20 lat temu jak zaczynałam, miałam zupełnie inne rzeczy w głowie, w priorytecie. Człowiek się rozwija. Zawsze
Po co szukać gdzie indziej, jak można poukładać sobie w tym miejscu, w którym jesteśmy tak, żeby było akurat na tę chwilę dobrze. I mój mąż kiedyś, chyba jakiś kabaret był, przychodzi facet do faceta i mówi, wiesz, powiem ci coś, kobiety nie da się zmienić, ale można zmienić kobietę, ale to niczego nie zmieni. I tak jest w życiu ze wszystkim. Czyli jeżeli nie poukładamy sobie w głowie tak, żeby było na tę chwilę dobrze w tym miejscu, to nawet jeżeli zmienimy miejsce pracy, to będą nam przeszkadzać ludzie, znowu nam będzie przeszkadzała atmosfera, znowu szef będzie nie taki, no nie wiem, no wszystko, lekarze będą nie tacy. A jeżeli popracujemy nad sobą, Ty uważasz, że ty się zrealizowałeś, tak? oczywiście, w tym zawodzie, w jednej firmie 20 lat. lat temu zakładałam rodzinę, więc podjęłam jakby zobowiązanie do tego, żeby dać jakąś stabilność moim dzieciom, z mężem coś wspólnie budowaliśmy dom i głupie by było na przykład po 5 latach rzucać robotę, jedziemy gdzie indziej, no wykonalne oczywiście, ale po co taką szarpaninę fundować dzieciom? 5 lat minęło, skończyła się budowa, dzieci podrosły, no i później jakby patrzy się też pod kątem tego, czy mogę się rozwijać, a tutaj u Wiligały zawsze była taka możliwość. Jeżeli tylko było się na tyle no bo nie zawsze można czekać, żeby ktoś nas ciągnął za uszy i mówił, jedź tam, zrób to. No nie, jeżeli sama masz potrzebę rozwoju, no to znajdziesz sobie drogę. Najważniejsze jest to, że Marek nie przeszkadza w tym, żeby się rozwijać. Ale słyszałam, że posiadki byle są ciężkie z Markiem. Ja już nie pamiętam, jestem za stara, demencyjna. Chociaż to jest tak, że pamięta się to, co było, a bieżących rzeczy się Tak. pamięta. Nie. No, docieraliśmy się. Także tworzyliśmy takie zaufanie między sobą, wypracowywaliśmy. Już zjedliśmy beczkę soli, wiemy na co nas stać i wiemy, że możemy na sobie polegać, nawet jeżeli mamy słabsze dni, słabsze nawet miesiące, nie rozmawiamy ze sobą, to jednak w takich kluczowych momentach, kiedy potrzebujemy siebie, to wiadomo, że możemy na siebie liczyć. No i to jest fajne, dlatego ludzie pracują w jednej firmie 20 lat Tak. i wszystko się podoba i można dobrze No nie wszystko się podoba, no bo gdyby się wszystko podobało, to... To ci się nie podoba. No to pracuję nad tym. No. Pracuję. Zmieniam, lepiej. Nie, ale słuchaj, czy ty myślisz, że wszystkie problemy da się rozwiązać Tak, tylko no. swoimi... Bo wiesz, może być to w ogóle nie twój problem, tylko problem twojego otoczenia. Tak. No i A ty cały czas próbujesz coś zrobić sobą, a w ogóle jesteś normalny i to nie jest potrzebne. to trzeba się zamknąć wtedy w pokoju. Lojalność. Włączyć. Dokładnie. Trzeba wiedzieć, co jest dla ciebie ważne, te główne cele określić i jeżeli jakby nie zdradzasz swoich ideałów, no to jest wszystko okej. Ja tobie zazdroszczę, bo ja nigdy nie jestem taka spokojna, lojalna jak ty, ale bardzo bym Ja chciałam też nie tego jestem osiągnąć. spokojna. Też nie jestem spokojna tu teraz dla Ty was. tylko udajesz. Mój mąż powiedział, że jak nie popracuję nad sobą, to nie wiem. Ale co z tobą było? No nie bo tego, jestem że właśnie tak? taka w ostatnim czasie mocno nerwowa, ale nie wiem, z czego to właśnie wynika. Chyba jestem gdzieś w A to poszukiwaniu praca cię czegoś. denerwuje, czy Nie co? wiem. Nie wiem. Jakie miejsce zajmuje w ogóle w twoim życiu praca? Kiedyś pierwsze. Straszne, bo dzieci dopiero teraz dorosły. Ale w sensie takim, że naprawdę poświęcałam temu dużo czasu, ale mentalnie jakby priorytetem były zawsze moja rodzina i jakby ta nerwowość pewnie wynikała z tego, że chciałam tutaj być perfekcyjna, a czułam, że trochę brakuje mnie na przykład w domu, tak? I musiałam godzić te dwie rzeczy. Też co mnie zdziwiło. Ale wczoraj mój syn powiedział, że jestem dla niego inspiracją. O, no proszę. Także Popłakałaś? nie. Ale po prostu, no ja mówię, no to super. A on mówi, naprawdę, mamo, imponujesz mi.
No oczywiście, że mama robi... Twojemu synu ile lat? 19. 19 lat, a mama tam na Instagramie kręci filmiki, wiesz, cały Tak. czas coś wymyśla, tworzy nowe szkolenie. A jest coś takiego, czego ty by chciała się nauczyć? Tak, Czego? lipcówek na masie. Nie umiem tego jeszcze, ale jadę za tydzień na kurs. I myślę, że to będzie moje must have na najbliższy czas. Też jest fajne, że niby ty też szkolisz techników, jest też bardzo dobrym technikiem i jeśli jeździsz na szkolenie do kogoś, żeby ktoś cię czemuś tam nauczył. I poza tym wszystko cię inspiruje, jak ty powiedziałaś, wszystko. No przede wszystkim praca ludzi. To jest po prostu niewyczerpalne źródło, tak? Tak jak nawet właśnie na moich szkoleniach. 8 techników dostają 8 tych samych podbudów i 8 różnych prac. I to jest naprawdę wartość. A ktoś z techników z Polski inspiruje ciebie? No myślę, że jest wielu takich techników. Nazwisko. Mam wymieniać? Tak, bodaj chociażby, nie wiem, jedno nazwisko. Hubert Karbowiak. Też się umawiałam z nim, że do niego przyjadę na kurs. Olimpia Urban, ale już dawno nie widziałam żadnej jej pracy tak, żeby wystawiła. Ale kiedy byłam jeszcze takim początkującym, powiedzmy, technikiem, no to jej prace robiły na mnie wrażenie. Nawet mam jedną w telefonie, tak gdzieś tam, ale zawsze ją odnajdę. Ula Młynarska, nawet kiedyś powiedziałam jej tekst, który po latach usłyszałam sama, wypowiedziała to kursantka. Jak będę duża, chcę być taka jak ty. Także no, mnóstwo fantastycznych techników. Teraz w ogóle zaskoczyłaś mnie. Czym? Na przykład Asia i Jacek Chmielewscy, no to oni jakby nawet nie chodzi o zawodowo, tylko ogólnie podejście do życia. To jak oni sobie, no to zazdroszczę im bardzo, że tak pięknie żyją. Także... A jak się cieszyć pracą, kiedy ty pracujesz 20 lat? No, To już, ja nie wiem, to jest jakaś choroba. To, że ludzie muszą z tym do psychiatry chodzić. No ja naprawdę lubię to, co robię. Czasami mam tego dość, czasami jestem zmęczona, ale dużo częściej po prostu cieszy mnie to, co nawet przez takie, jak oddaję pracę, kiedy mam właśnie taki czas, kiedy zmęczenie jest takie duże, bo jest więcej pacjentów, krótsze terminy i tak dalej, i gdzieś jeszcze może prywatnych trochę kłopotów. I mówię, no już nie dam rady, no słabo mi to poszło i praca przychodzi na przykład po 2 tygodniach, bo pacjent nie mógł się stawić na wizytę, najpierw trzeba szybko, a później ta praca przychodzi i mówi, to niemożliwe, że ja to zrobiłam. No i to jest takie fajne, że jednak no, potrafię siebie też czasem zaskoczyć. Tak, a czy ty kiedyś miałaś wypalenie zawodowe? No Takie regularnie, tak, regularnie, ale wtedy... Jak radzisz sobie z tym? Teraz Trzeba- w ogóle możesz na L4 pójść w Polsce, jeżeli masz wypalenie zawodowe No oficjalnie. wtedy trzeba właśnie pozwolić sobie na mniej pracy, jeżeli jest taka możliwość. A jeżeli nie ma? Trzeba, no ale ja pracuję dla jakichś lekarzy i nikt mnie nie zastąpi. Ale ci lekarze też czasami mają mniej pracy i wtedy trzeba wykorzystać ten czas, żeby się zregenerować, żeby może trochę, nie wiem, jak się nie uprawia żadnego sportu regularnie, a ja tak mam różnie. Raz uprawiam tak regularnie, że jestem aż zmęczona, a później nagle zapominam na kilka miesięcy. Ale żeby po prostu zacząć może więcej energii i zainteresowania wkładać w ogród, nie wiem, w gotowanie. Ja bardzo lubię myć okna. Najpierw zapuszczam dom przez kilka miesięcy, a później go tak odbudowuję specjalnie, żeby się tak cieszyć tym, że on jest taki czysty i ładny. No i to jest takie odstresowanie. A ile tak średnio godzin dziennie pracujesz? Ile ty czasu spędzasz w pracy?
No właśnie, ostatnio po wakacjach miałam silne, takie mocne postanowienie, że zacznę pracować troszeczkę mniej. Mhm. Że będę bardziej skoncentrowana, bo ja jestem takim łazikiem w robocie. Tu muszę pójść, tam wypić kawę i przestałam pić kawę. Od 2 miesięcy nie piję kawy. Mhm. I zaczęłam pracować nad takim większą koncentracją przy pracy i w ostatnim czasie udaje mi się pracować między 6 a 8 godzin. I myślę, że to jest bardzo dobry wynik, bo wcześniej pracowałam 12 godzin, ale to nie były takie wydajne godziny. Na przykład błąkałam się po firmie, tu plotkowałam, tu 2 godziny zeszło, usiadłam, podłubałam pędzlem w uchu. I na przykład gdzieś koło godziny 12:01 orientowałam się, kurczę, no ale mam robotę do zrobienia, tak? Mhm. No i wtedy trzeba było tam załączyć. A pamiętasz, kiedy ostatnio płakałaś przez pracę? Czy się w ogóle zdarza się coś takiego? Przez pracę, w sensie zęby, No tak, na przykład coś robota taka, ogólnie. to nie mam jakby... Bo ja na przykład potrafię płakać od zmęczenia. Ja czasami jestem tak zmęczona, że jedyne rozwiązanie to po się prostu... wyryczeć. Tak. Ja jedyne mogę mieć takie rozterki o relacje w pracy. Na przykład jak jestem właśnie w okresie takiego przemęczenia, to więcej widzę, więcej słyszę, mniej się koncentruję na pracy i wtedy więcej przyjmuję z zewnątrz takich niepotrzebnych rzeczy. Mhm. I wtedy... Czyli chodzi o ludzi, o otoczenie, tak? Tak. Ale mam takich parę osób, które mnie stawiają do pionu, tam jest krótka piłka i dają mi tak do myślenia, że wystarczy tak 2-3 dni, żeby się pozbierać. Ale ogólnie z tego widzę, no ludzie cię bardzo szanują w pracowni. Jeżeli I tak jest, to... Jak ty na przykład robisz szkolenie, to mamy taki warunek, że jeżeli robisz szkolenie w firmie, to ty musisz wziąć kogoś, jakąś osobę z pracowni na swoje szkolenie. Znaczy nie muszę. No nie musisz, Nie muszę, ale bardzo fajnie chcę. by było, tak. Bardzo chcę. I właśnie zawsze jest kolejka na twoje szkolenie, żeby trafić tam. Bardzo... I mi się wydaje, że to jest mega fajne. To bardzo się cieszę, bo no to tak, bo często jest takie powiedzenie, że trudno jest być prorokiem we własnym kraju. Mhm. I nie zawsze jakby w środowisku, w którym pracujemy, jesteśmy uznani, tak? A jeżeli jest to uznanie, no to jest najwyższy taki A mi się wydaje, wartość. że jest też. No, Może- dziękuję bardzo. Nie, naprawdę. Jakby miałam parę takich sytuacji, w których wiem, że ludzie z najbliższego otoczenia, z laboratorium chcieli być na moim szkoleniu i to było dla mnie największe wyróżnienie. Mhm. Ale też bardzo stresujące takie, no bo przyjeżdża, nie ma się już po kursie, jest tylko kontakt telefoniczny. Mhm. Więc jak ktoś potrzebuje kontaktu i dzwoni, to ja zawsze odbieram i zawsze rozmawiam, ale jakby no, z kimś z laboratorium mijamy się codziennie na korytarzach, tak? No No tak. trzeba jakby umieć rozmawiać z tym i przyjąć, że coś poszło nie tak, albo że jest okej. A miałaś na przykład w pracy, to też takie, bo wiemy, że nasze koledzy to wszyscy prawdopodobnie będą oglądać, ale miałaś takie, że na przykład ty przychodzisz do pracy i ktoś tak denerwuje i ty myślisz, że no nie, ja po prostu nie jestem w stanie sobie poradzić. I myślałam, że dobrze, albo ja, albo ta osoba. Miejsce w tej pracowni jest dla wszystkich, tak jak no po prostu musimy się tak ustawić, w takim, tak obrócić, żeby ani nas jakby nie dosięgał wzrok, ani nie słyszeć oddechu. Skoncentrować się na pracy, otaczać ludźmi życzliwymi, tak, patrzącymi w tym samym kierunku. Ostatnio mieliśmy takie świetne wydarzenie firmowe z mentoringu, z takiego, jedno takie najważniejsze dla mnie, relacja biznesowa i zmienia totalnie wszystko. Bo do tej pory jakby
te relacje z kolegami chciałam przykładać tak jak w domu, tak nie, jesteśmy w pracy, mamy konkretną rzecz do zrobienia, przychodzimy tutaj nie dlatego, że po prostu nie mamy co zrobić z wolnym czasem, tylko przychodzimy zarabiać pieniądze i no, niektórzy tylko zarabiać pieniądze, niektórzy jeszcze się rozwijać i jakby realizować swoje takie zawodowe cele. No i to jest firma dla wszystkich, tak? Każdy może znaleźć tam swoje miejsce i po prostu trzeba koncentrować się na swoich celach. Tak jest. Jeżeli komuś się coś nie podoba, to jest jego problem, nie mój. Ja się zgadzam. Powtarzam to sobie. Tak. Jak mantrę. Tak. Rano, jak Ale to otwierasz są oczy. naprawdę bardzo mądre słowa, tylko Tak. trzeba je po prostu wdrażać w życie. No tak. Codziennie, rozkminiać i one naprawdę dają siłę. Daj jakoś rady młodym specjalistom. Jeżeli ktoś zaczyna dopiero napalać porcelanę. Pokora i pracowitość. Naprawdę. Nie zrażać się tym, że ktoś daje wskazówki. Jeżeli ma się wybór, to otaczać się ludźmi, którzy szczerze, z troską o nas zwracają nam uwagę. Nie po to, żeby nam podciąć skrzydła, ale jeżeli Ale zależy... że też bywa różnie. Bywa różnie, ale najczęściej szefowie chcą mieć pracowników wykształconych, dobrze, którzy będą pracować rzetelnie, więc myślę, że oni są najlepszym takim zwierciadłem, tak? Słuchać tych rad i po prostu wdrażać je i pracować nad swoim warsztatem. Im jakby wytrwalej się to robi, tym szybciej się zyskuje tą pewność i panuje się właśnie nad tym stresem, nad wszystkim. A może masz jakąś konkretną radę, bo nie wiem, zacząć modelować woskiem Tak. lub coś, Tak. nie wiem, co Myślę, jestem że ceramistą. najważniejszy jest kształt i harmonia tego, jak to jest całościowo, tak? Bo nad kolorem można zawsze popracować, ale na przykład ktoś, kto projektuje na katkamie, jeżeli wcześniej palił ceramikę, no to będzie miał wartość taką dodaną, nie wiem, no bardzo, niż ten, który w ogóle ceramiki nie robił. Tak? No teraz w ogóle dużo osób, które nie robili żadnych zębów manualnie, od razu idą do katkamu. No to jest na pewno kłopot, bo praca w takim rzeczywistym wymiarze, nie tylko wirtualnie, no daje bardzo dużo. I to od razu widać na katkamie, jeżeli ktoś na przykład robił protezy wcześniej, pracował z pacjentem albo właśnie ceramikę robił, no to jest wtedy fachowcem Czyli najpierw podwójnie. manualnie, a potem dopiero... Tak, no ale wiadomo, że nie zawsze można, więc jakby pracować wirtualnie, ale dla samego siebie jeszcze robić jakieś waksy takie, chciałam powiedzieć online, analogowo. A jak uważasz, czy to jest w ogóle dobrze, kiedy ty tylko napalasz, a przed tobą jeszcze 5 osób robi jakieś... No na pewno to tak. jest... Czy ty byś chciałaś robić pracę od samego początku Nie. do końca? Nie, już teraz po latach stwierdzam, że większa specjalizacja pozwala na to, żeby być na wyższym poziomie w danej przestrzeni. Na pewno, gdybym od początku do końca projektowała sobie wszystko, to chociaż już teraz nie, naprawdę mam już takie zaufanie i tak się rozumiemy z ludźmi, z którymi pracuję, z Katkamem, czy przede wszystkim z Katkamem, którzy projektują i metal, i cyrkon, że naprawdę już się nauczyłam ich na tyle, że prawie to jest tak jak moje. Tam naniosę jeszcze jakieś zawsze rozumiem. poprawki. Tak po prostu dla siebie, Tak. Ja to rozumiem. A na pewno gdybym musiała robić wszystko po kolei, nie mogłabym tak totalnie oddać się tej ceramice i przerobić tylu przypadków a wszystko, co przychodzi, właściwie praktyka czyni mistrza. Im więcej zrobisz, im więcej ci przejdzie przez rękę, no to... A czy ty się nie boisz, że zostaniesz bez pracy przez te prace pełnokonturowe? Nie.
no, żeby zrobić bardzo dobrą pracę pełnokonturową, też trzeba mieć umiejętności. To nie jest tak, że wychodzi z CAD/CAM-u i już nic nie musimy robić. No, trzeba jeszcze bardzo dużo zrobić, tak naprawdę. A co ty w ogóle myślisz o tych pracach? Czy lepiej napalić, tam jakieś mikrowarstwowanie zrobić? Czy można tak po prostu podmalować? Co jest dla ciebie lepsze? Co by co zrobiłaś? Robię mikrowarstwowanie. Zależy też właśnie od tego, jaki technik mi przygotowuje pełen kontur. Ale i tak sobie zawsze indywidualizuję jeszcze w surowym cyrkonie. Zależy chyba od dnia. Serio. Naprawdę to jest też wyzwanie dla mnie na najbliższe miesiące, bo chcę być w tym coraz lepsza i chcę, żeby to wszystko wyglądało jeszcze lepiej. Ale to jest już taki materiał dobry, no, który naprawdę łączy i funkcję, i estetykę, bo trzeba pamiętać, że jakby najważniejszym aspektem, kiedyś się z tym nie zgadzałam, ale przede wszystkim to jest funkcjonalność tej pracy, którą dostaje pacjent, bo on za to płaci bardzo duże pieniądze. I co z tego, że on będzie miał najpiękniejszą pracę przez 2 dni, a po nocy okaże się, że połowa zębów mu się wyłamała albo wykruszyła. I co? No najpierw trzeba zadbać o to, żeby praca funkcjonowała po prostu bezreklamacyjnie. No i trzeba oczywiście wypracować estetykę taką, żeby była zadowalająca. A już teraz na tych pełnokonturowych naprawdę to są tak piękne materiały, że no to jest wyzwanie. No trzeba po prostu pracować i starać się imitować tą naturę jak najlepiej. Dziękuję Ci bardzo za podcast. Ogólnie chciałam Cię na samym początku podziękować za Twoją odwagę, bo to jest nasz pierwszy podcast i jesteś pierwszym gościem i dlatego ja też, wiesz, ja nie jestem jakoś super dobrze w języku polskim. Myślę, nie, że Julia, bardzo pięknie mówisz. Każdy naprawdę. Polak tak mówi. Każdy Polak tak mówi każdemu Ukraińcowi. Ja czasami... Że pięknie mówisz? Tak, bo wiesz co, ja mam przyjaciela i on okropnie mówi po polsku. Ale i tak zawsze słyszę, jak Polacy robią mu komplementy, że on dobrze rozmawia. Więc jak ktoś mi mówi, że ja dobrze mówię po polsku, ja już to po prostu nie wierzę. Kłamcami tak. Nie, naprawdę jesteś komunikatywna, w ogóle masz bardzo duży zasób słownictwa. I to jest mega, to wiesz, akcentu nie zawsze nawet się pozbędziesz. Choćbyś nie wiem, jak pracowała, to zawsze będzie przy tobie. Jest taką twoim, wiesz, dowodem osobistym. Dobrze, ja musiałam tylko podziękować Ci. Podziękować za odwagę i za to, że znalazłaś czas dla Nie nagrywa. naszego podcastu. Dobrze, mam nadzieję, że tam nagrywa. Dobrze, nagrywamy to. Nie będziemy dublować. Ja też bardzo dziękuję. Dzięki Ci Jest bardzo. mi bardzo miło, że ja pierwsza. Tak, i pamiętaj, Marta, że Ty jesteś jednym z najlepszych ceramistów w Polsce. Kłamiesz. Ja w ogóle nie kłamię. Ja zawsze mówię prawdę i to jest mój problem. Dziękujemy bardzo i do widzenia. Cześć. A pytanie jedno bardzo. Ty chciałaś pytanie? No, żeby do Marty zadać. Które? Kurde. No nie chciałam wam przeszkadzać. A Było co, nie możemy tak, że potem to w ten? Możemy. Bo rozmawiałyśmy, pamiętasz o... czekaj, załóż słuchawki. No mów. No, czy to jest, pamiętasz jak rozmawiałyśmy o komentarzach chyba pod którymś twoim filmem czy postem, że w Polsce technicy boją się albo wstydzą się zadawać pytania, w takim sensie angażować się w relacje na przykład na Instagramie. Tak. Nawet kiedy Marta na przykład zaprasza do bezpośredniego jakiegoś kontaktu, czy próbuje angażować, to na przykład tak jak Diana w Brazylii, to tam wszyscy zaraz hura, a u nas... To o temperament chodzi, wiesz, że mamy mało zadać słońca, pytanie. mamy klimat jaki mamy. Jeżeli ja nie wiem, czy było słychać pytanie, ale pytanie brzmiało tak, ogólnie jak to można pytanie tak skrócić? Czemu ludzie takie są zamknięte i wstydzą się zadawać pytanie w ogóle? No, Nie wiem, tam nawet na jakich wiedzę, mediach. o radę. No, naprawdę. Tak, jeżeli już jest nawet możliwość zadania pytania, to jest sygnał, że jestem gotowa do tego, żeby odpowiedzieć i to są pytania na prywatną wiadomość. Aha, czyli nikt publicznie nigdy nie pisze. Nie. Tak. Dlaczego?
wstydzą się, nie wiem, mają poczucie tego, że jak zadadzą pytanie, to ktoś może zauważy, że oni czegoś nie wiedzą. Mhm. Nie widzę w tym nic wstydliwego. Sama po 20 latach dopiero jadę na liceówki na masie. No, nie można wiedzieć wszystkiego No tak. i trzeba być otwartym i na krytykę, i na jakby... Musimy zacząć jakoś pomagać się otworzyć naszemu towarzystwu. No żeby- nie wiem, no właśnie, może jak się klimat teraz ociepla i będzie więcej słońca, to będziemy taki temperament Hiszpania, Brazylia. Tak. Na przykład właśnie opowiem taką historię, że nawiązałam kontakt z dziewczyną z Brazylii. Mhm. Obserwowałam ją po prostu jako super technika wybitnego. Młoda dziewczyna, po prostu talent i piękne prace i robi szkolenia w tej Brazylii. I kiedyś miała live'a i ja na tym live'ie jakby nie zrozumiałam, no brazylijski, nie, to jest po portugalsku. Portugalski? Chyba portugalski. Po portugalsku nie znam języka, więc oni tam dziwnie tak trochę tym językiem. Dziwnie, że nie znasz. W każdym razie poprosiłam ją w prywatnej wiadomości, żeby mi powiedziała, jakich mas używała, bo też nie żaden Ivoclar, tylko chyba na Creation, no nie znam tej ceramiki w ogóle. I ona do mnie odpisała: wow, Marta Orzechowska na moim profilu. Więc byłam w totalnym szoku. No i zaczęłyśmy tak informacje tam wymieniać. Najpierw ja przez translatora po portugalsku, potem ona przez translatora po polsku, zamiast od razu po angielsku. No ale pomogła mi zakupić urządzenie. Zwykłe, proste do malowania licówek, żeby jakby za jednym razem malować wszystkie licówki i mieć kontrolę nad kolorem. Po prostu totalna otwartość. Dobra, kurier tam nie przyjedzie, tutaj tego nie wyślą, tamta firma nie wyśle do Polski, bo to inny kontynent. Ona wzięła, kupiła, zapakowała, wysłała do Polski, oznaczyła i jakby fascynuje mnie, oglądając jej profil, to, że ona ma taką zwrotkę, taka normalnie fiesta tam jest zawsze. Rzuca jedno hasło i za chwilę ma po prostu mnóstwo informacji zwrotnych. Wszyscy ją kochają, ona kocha wszystkich, a u nas to jest jedyna reakcja, to jest serduszko. Ale słuchaj, no zobacz nawet po sobie. Ja ci zadaję jakieś pytania i ty tak bardzo uważasz na to, na swoje odpowiedzi. Ale co ma powiedzieć, kurwa? No nie, mi nie chodzi o tym. Chodzi, że na przykład, ja nie wiem, czasami jak ktoś mnie o coś pyta, to ja po prostu lecę bla bla bla. Ty nie, ja cię pytam. Ty musisz dać sobie czas. Zastanowić się, tak. Julia, bo ja już mam swoje lata. I ja wiem, że po prostu czasem trzeba się troszeczkę zastanowić. Tak, dobrze, ale to też chodzi o tym zamknięciu, wiesz. No nie wiem, No jak tak, to ale tam wytłumaczyć. na przykład ja jak na Instagramie, to tam, gdzie mi się podoba, to... Co robisz? No daję jakieś nawet płomienie, serca, Tak, no po tak, prostu. Ja rozumiem, że jakby tutaj w Polsce no nie za dużo osób prowadzi takie relacje jak ty. Jakie relacje? W sensie, No że media socjalne? Tak, czy tak. co? Nie ma chyba za dużo takich. Teraz... No i to źle, No bo źle, gdybyś pokazywali swoje, gdybyś, wiesz, ludzie robili zdjęcia, pokazywali swoje prace, to ta branża bardziej się rozwijała, a nie tak, że my wszystko chowamy, w ogóle nie wiadomo jakie są ceny w Polsce, nikt kurde nie wie, ile brać za protezę, ile brać za koronę, bo wszystko jest tak ukryte i ten. No To jest dyskusje bardzo są zamknięte raczej towarzystwo. na tych forach dyskusyjnych bardziej na Facebooku, ale... Tam też są takie dyskusje. O co wam chodzi? Drogie technicy, o co wam chodzi? Musimy być bardziej otwarci. Amen. Do widzenia. Już drugi raz. Pa, pa.